No, cześć wszystkim. Postanowiłem nagrać pierwsze wideo w stanie 430, które graliśmy razem w wydarzeniu Stay vs State. Byłem bardzo ciekawy, jak nam to pójdzie, ponieważ państwo 430 uważam, że ma zbyt dużą siłę do możliwości, które może pokazać. Ale zaczęło się bardzo fajnie. Nakarat wygrał z Nomad Reaperem i to był jakby dobry prognostyk. Wiedzieliśmy, że stan 375, z którym się mierzyliśmy, posiada nie tylko Nomad Reapera, ale tam jest jeszcze Rico i Henryk. Z takich graczy, którzy się liczą, jest jeszcze Alpha Omega, który też nie jest słaby. A z kolei my mieliśmy przygotowaną tak naprawdę nie tylko w naszym sojuszu RIP ekipę, która miała za zadanie odeprzeć ataki stanu 375. Mamy przygotowany sojusz ROV. Tam głównym liderem jest Kraubert, który dawał sobie na początku radę na FF3. Mamy w państwie sojusz WTF, gdzie liderem rajdu jest Leo Rabbit. Teraz chyba śpi albo ustawia talenty. Aczkolwiek bardzo fajnie nam ta współpraca ogólnie wychodziła. No to muszę pochwalić tutaj państwo 430 za całokształt współpracy. Początek był bardzo wyrównany, tak jak zresztą widzicie. To był atak za atak i tak naprawdę przejęcie budynku za przejęcie budynku. Więc myślałem, że to będzie dosyć wyrównana walka we wszystkich trzech rundach. I w zasadzie nie pomyliłem się za bardzo. Po kilku atakach, po kilku rajdach sytuacja na poszczególnych bunkrach zaczęła się stabilizować. To znaczy mieliśmy na FF2 bardzo fajną walkę WTF kontra SSP, jak dobrze kojarzę. Tak, SSP. Tam był Henryk, który jest dosyć mocnym graczem. Spotkałem go wcześniej w rajdzie na Reservoir. Spotkałem go wcześniej też na wydarzeniu Path of Water i na pewno jest to gracz, który potrafi mocno uderzyć, więc tym większe tutaj brawa dla naszych sojuszników z państwa 430, którzy opierali się Henrykowi. Z kolei z naszej strony na samym początku, bo to później się dynamicznie zmieniało, ustawiliśmy Stack Rally, gdzie liderem był Nakarat i jakby cała nasza siła, cała nasza moc była skupiona tutaj właśnie najsilniejsi gracze w garnizonie Nakarata. Nie wszystko szło nam idealnie, tak jak tutaj widzicie, bardzo mocno przegrywamy, jeżeli chodzi o duel powietrzny i tutaj rywal robił nam jesień średniowiecza, można tak to nazwać, ale z leczeniem nie było problemów. Więc jakoś to nam powoli szło. Nagrody odebrane, ale to nie było najważniejsze. Troszeczkę wysunęliśmy się na prowadzenie. Tutaj jakby cały czas od samego początku, co było dla mnie nowością. Mieliśmy kontakt z liderami innych sojuszów, rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy na temat różnych strategii, przejść, połączeń, dołączeń i to fajnie wyglądało. To było coś nowego, coś czego jakby nie doświadczyłem w poprzednich stanach, w których grałem. Co tam dalej? Fajnie to wyglądało. Widać, że jakby państwo potrzebowało takiego koordynatora, a z naszej strony była chęć, żeby koordynować to.
I dobrze się też patrzało na to, jak inni gracze z zaangażowaniem grają. To nie wyglądało w ten sposób, że macie swojego Nakarata, macie swojego Slatera, więc cała walka spoczywa na waszych barkach i teraz musicie obronić państwo. Tutaj tak naprawdę każdy sojusz walczył. Na samym początku jeszcze też sojusz Sur próbował swoich sił, no ale ja tam zauważyłem, że oni nie za bardzo sobie dają radę, więc ten FF4 był do wzięcia, gdyby ktoś chciał. Więc skontaktowałem się z Crowbirdem i to było właśnie coś, co mnie bardzo zaskoczyło, bo mając w historii, w przeszłości takie sytuacje, że kogoś prosisz, a ktoś mówi nie, bo ty jesteś z innego sojuszu, a ty się nie znasz, a ja nie zrobię tak jak ty chcesz, bo nie. No tak, tutaj byłem bardzo zaskoczony, jak to wszystko pozytywnie wyglądało. I w sumie chwilę później mieliśmy jakby budynek jeden, do którego ROW nie było w stanie wejść. Przeszli na inny, jako stan zdobywaliśmy dodatkowe punkty. Więc tak naprawdę każdy z tego korzystał. Korzystał zarówno stan, korzystali gracze ROW, więc każdy był tutaj w tej sytuacji zadowolony. Sytuacja zmieniała się też w sumie dynamicznie w każdej rundzie, oprócz może tej ostatniej, gdzie albo dobra, nie będę spoilerował, więc oglądajmy dalej. Trzeba przyznać, że w sojuszu RIP bardzo dobrze wyglądała koordynacja i dołączanie do rajdów. O, tutaj mamy potwierdzenie. Crowbird odpisał, że mają FF4, więc zdobywamy dodatkowe punkty i to właśnie był cel tego, że nie jest tutaj jednostka, czy nawet nie jest tutaj najważniejszy cały sojusz, tylko zbieramy punkty jako państwo, no bo chcę przypomnieć, że to wydarzenie nazywa się państwo kontra państwo, a że niektóre państwa są zbudowane wokół jednego sojuszu, czyli to są, nie wiem, jednosojuszowe państwa, bardzo popularne teraz. No a my po fuzji jesteśmy bardzo aktywnym państwem z wieloma graczami, więc no, nie moglibyśmy sobie pozwolić na jeden sojusz, za dużo aktywnych graczy, ale to co bardzo mnie martwiło, czyli właśnie ta ilość aktywnych graczy o średniej sile, powiedzmy, tak w całym uogólnieniu, może spowodować, że trafimy na państwo jednego sojuszu, gdzie będzie mało graczy, ale za to będą oni silni, tacy nie do przeskoczenia dla nas. Tak się jednak nie stało. Pomimo tego, że 375 nie jest słabym stanem, no to jednak tutaj taktyka, strategia, te takie dobieranie sojuszy do ich możliwości zdało egzamin. Tak jak wspomniałem, z leczeniem u nas nie było problemu, więc nawet jak ktoś nie miał czasu, bo bardzo aktywnie działał i nie miał czasu się leczyć, tylko cały czas tam dosyłał, rozmawiał i tak dalej, no to w czasie tych 30 minut pomiędzy rundami wszystko fajnie to dało się nadrobić. Tak jak widzicie, ten wynik nie jest wcale jednostronny, więc tutaj działo się dużo i bardzo często było tak, że my trzymaliśmy jako stan 2 budynki, 375, kolejne 2 budynki, albo tak jak teraz 3-1. Później to się oczywiście zmieniało. Ok, jest teleport pod stolicę, ale nie na szarej strefie. To jest bardzo ważne z punktu widzenia przyszłych jakby walk w stolicy, bo jeżeli jesteś tak daleko, to
nie działa na ciebie Wall Destroyer i możesz spokojnie dosyłać wojsko do stolicy, nie martwiąc się, że ktoś cię tam wykopie i będą braki kadrowe w garnizonie. Tutaj do sojuszu Rowu przesłałem koordynaty na FF1 z informacją, że my idziemy stamtąd, idziemy speedować na stolicę, więc prośba, żeby oni się tam tym zajęli i to bardzo szybko i sprawnie zadziałało. Także ostatnie sekundy przed otwarciem stolicy. Troszkę leczenia i tutaj jak zwykle wygrywa ten, który jest pierwszy, a jak się speeduje, miałem tutaj problemy, się okazało, że ten pop-up, to okienko informujące, że stolica się zaczęła, mimo że zajmuje bardzo mało fragmentu w oknie gry, to praktycznie blokuje możliwość naciśnięcia czegokolwiek obok. Tutaj się trochę spóźniłem i odbiłem się, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Za chwilę stawialiśmy raid, weszliśmy do środka i Henryk wraz z Noma Tripperem postawili na nas double rally. Tylko tak jak widzicie 7 i 6 graczy filerów wypełniających szturm, więc nie była to jakby pełna moc, z jaką można zaatakować nas w stolicy. Plus druga taka największa bolączka naszych dzisiejszych rywali to timing. Ponieważ jak widzicie tam było ponad 1 minuta różnicy, więc ogrom czasu, żeby dosłać wojska poprawnie, uzupełnić garnizon do fulla i nie martwić się tym drugim uderzeniem. I tak w sumie wyglądało to kilkukrotnie, bo nasi rywale mieli problem ze zgraniem tych rajdów. On mógł wynikać nie tyle z niewiedzy czy braku chęci współpracy, ale też niestety braku pomocy ze strony gry, ponieważ tam pokazywało różne czasy i one nie pokrywały się z rzeczywistością. Idźmy dalej, bo nie tylko walka trwała w stolicy, ale tak jak tutaj widzicie, Row dalej próbowało trzymać budynki. Tutaj też wstrzymaliśmy nie tylko ten główny, tutaj mamy Row i Crowberda jako głównego lidera garnizonu. Tutaj właśnie widoczne to dojście w czas pomiędzy jednym a drugim rajdem, dopełniony garnizon i tak naprawdę w oczekiwaniu na drugie uderzenie powinienem w zasadzie tutaj wysłać już drugi marsz, żeby był skoordynowany między pierwszym i po drugim uderzeniu, tak aby dopchać tego wojska do pełna. Było nas tutaj też troszeczkę za dużo i byli tutaj też troszeczkę słabsi gracze, a przynajmniej na samym początku taktyka mówiła, żeby stakować się, czyli żeby tutaj najsilniejsi byli w środku, właśnie po to, żeby Henryk, czy Noma Tripper, czy Rico, którzy stawiali na nas szturmy, nie mogli wejść, mając po swojej przeciwnej stronie najsilniejsze behemoty, jakie mogliśmy wtedy zaoferować. Dobrze to nawet działało. Tak jak tutaj widzicie, to nie jest ten raport. Tutaj mamy raport Reapera i nawet, a tutaj jest raport Henryka. Jeden po drugim dużo zostało i w sumie było bardzo dużo czasu jeszcze do uzupełnienia garnizonu, więc te uderzenia, gdyby były bardziej skoordynowane czasowo, na pewno wyglądałoby dużo lepiej. Tak wyglądała końcówka pierwszej rundy, 158 000 do 115 000. To w żaden sposób nie przekreślało szans państwa 375 na dobry wynik.
w tym spotkaniu dawało nam jakąś tam malutką przewagę psychologiczną, ale tutaj wszystko jeszcze się mogło się wydarzyć. Idźmy dalej. 161 do 112 tysięcy, tak. Mamy końcówkę walki pierwszej rundy. Tak jak widzicie, nie ma tutaj kogoś, kto zniknął z pierwszego rzędu. Z kolei mamy ponowne uderzenie Noma Trippera i Henryka i ponownie ponad minuta różnicy między atakami, więc tak jak mówiłem wcześniej, to zgranie wynikało prawdopodobnie, bo nie chce mi się wierzyć, żeby tak doświadczeni gracze tak różnili się w czasie. Wynikało prawdopodobnie z błędów wizualnych gry, a tutaj widzimy, jak przejęliśmy jako państwo wszystkie budynki, więc te punkty leciały naprawdę hurtowo. Tutaj mamy już drugą rundę. Druga runda była dużo spokojniejsza w stosunku do tej pierwszej. Nie chcę powiedzieć, że jakaś strona miała tutaj drastyczną przewagę, bo tak jak zobaczycie później, te rundy mniej więcej wyglądały bardzo podobnie, jeżeli chodzi o punktację i zaangażowanie graczy. Także mamy tutaj w dalszym ciągu bardzo intensywne walki z naszej strony, czyli ze strony państwa 430 bardzo mocno WTF konfrontowało swoje siły z SSP z 375, a z kolei niektóre obiekty wzmocnione mogły zostać puste albo trzymane po prostu na odległość przez jednego silnego gracza, no bo siły nie są z gumy. Trzeba mierzyć te siły na zamiary i na możliwości, które możemy tutaj przeciwstawić. Mieliśmy kilka ataków właśnie ze strony Henryka i dopóki w garnizonie siedział Stack, czyli najsilniejsi gracze z naszego sojuszu, dopóty wyglądało to bardzo dobrze. Później słabsi gracze mogli dołączyć do gry. Niestety nie jest to ani specjalne zagranie na złość słabszym graczom, ale tak jak mówiłem, w wydarzeniu państwo kontra państwo nie liczy się dobro gracza, nie liczy się nawet dobro sojuszu, liczy się dobro państwa, więc czasami po prostu trzeba poczekać na swoje możliwości zdobycia punktów. I bardzo mnie cieszy, że właśnie gracze z naszego sojuszu bardzo dobrze to rozumieli, że dbamy o nich jako o graczy, o sojuszników, ale na ich punkty niestety przyjdzie pora troszeczkę później, z tego względu właśnie, że pierw trzeba zabezpieczyć wynik dla stanu, dla państwa. Później robiliśmy takie, że tak powiem, triki, żeby troszeczkę zdobyć więcej punktów, szybciej zabezpieczyć swoje zwycięstwo, więc rozdzieliliśmy się i Nakarat poszedł atakować FF3. U nas bronił Revan. W momencie, kiedy Nakarat wygrał z Henrykiem, ten przeniósł się pod FF1 i wtedy bardzo szybko zareagowaliśmy w ten sposób, że znów Nakarat musiał wrócić, uzupełnić garnizon, być liderem i dalej zdobywaliśmy punkty. Z kolei uciekając państwu 375 w rankingu takim ogólnym było 235 tysięcy punktów do 133 tysięcy punktów, więc wyglądało to już lepiej. A po czasie uaktywnił się gracz Alfa Omega, który myśleliśmy, że nie będzie w stanie przeciwstawić się myszy, dlatego ona została liderem na FF3, podczas kiedy Nakarat wrócił już do FF1 bronić nas przed atakami SSP z 375. Tam niestety okazało się, że Alfa Omega to też nie jest taki gracz w kij dmuchał i jak się za chwilkę okaże, stracimy na chwilę FF3. Niemniej jednak okazało się
to bardzo ważne w kontekście kolejnej rundy. Więc im więcej tak naprawdę wiemy o rywalach, im więcej raportów zdobyliśmy, tym łatwiej się jakby przygotować pod kolejne rundy, robić jakieś roszady, zmiany, tak żeby jak najwięcej punktów wpływało tutaj właśnie do państwa. Tutaj mamy kolejny atak i właśnie Alfa Omega wyrzuca nas z obiektu numer 3 i w tym momencie mamy remis po 1800 punktów na minutę. Nie wygląda to źle, bo mamy jeszcze jakby taką psychologiczną przewagę w punktach, tam jest prawie 100 000 punktów łącznie, chociaż tak jak widzicie tutaj w tej rundzie do tej pory na punkty przegrywamy. Leo Rabbit dwoił się i troił, to trzeba przyznać, bardzo sojusz WTF starał się zdobywać punkty i dzięki temu zaangażowaniu też inni liderzy z państwa 375 nie mogli jakby zdobywać po kolei kolejnych budynków, bo musieli walczyć o jeden. Tak samo było z sojuszem ROW, który dawał radę, bo nie tylko trzeba tutaj zaznaczyć taką ważną w sumie informację, że nie tylko to, że ktoś trzyma budynek daje taką przewagę, bo nawet kiedy te ataki są zmasowane, ale są powiedzmy tam przegrane w miarę małą różnicą, tam powiedzmy jak zostało po rajdzie komuś 1 000 000, no to on cały czas będzie tam uważał, żeby trzymać swój stack w danym budynku i dzięki temu inne sojusze, takie jak my, czy sojusz WTF, czy ROW, tam jak się zmienialiśmy, mogliśmy wykorzystać to na swoją korzyść, zajmując jakby głównych liderów państwa 375 swoją obecnością. W drugiej rundzie nie speedowaliśmy już centrum, zrobiliśmy troszeczkę inaczej, z tego względu, że wiedzieliśmy, że naprawdę gracze z państwa 375 mają bardzo szybkie palce i może być problem, żeby tam wejść. Więc lepiej dla nas, lepszym pomysłem byłoby po prostu ustawić na dzień dobry szturm. Tym bardziej, że nasz główny lider Nakarat miał odblokowane 1-minutowe rajdy, więc nie musieliśmy czekać 5 minut plus długość marszu, kolejne 2 minuty to 7 minut straty w punktach, a wiadomo, że centrum daje bardzo dużo punktów. No tutaj straciliśmy tylko jeden. Skończyły mi się biokapsle. Momencik. Tego się nie spodziewałem, że się biokapsle skończą. Raz, tutaj jeszcze troszeczkę, dobra, żeby nie zabrakło, bo trzeba jednak z dystansu trochę speedować. Ok, weszliśmy, jest 2 miliony, jest Nakarat w środku i mamy ładnie to wszystko ustawione. Jedną wadą, bo zalet jest kilka, zwłaszcza takich, że nie mogą Cię wyrzucić wall destroyerem z centrum. Jedyną wadą jest, że trzeba bardzo dużo biokapsli poświęcić i przyspieszeń. Ja miałem tam na samym początku dzisiejszego State vs State ponad prawie 100 przyspieszeń 25%. Biokapsli nie wiem ile, ale naprawdę tego troszeczkę idzie. I tutaj kolejna zagwozdka, którą zobaczyłem, to ten samolot. Czemu Nomad Reaper atakował Stingerem? To jest bardzo duża ciekawostka. A mało tego, pomimo że nasz lider Nakarat atakował karierem, mógł wypuścić helikoptery i samoloty, a Stinger nie ma takiej możliwości, to i tak Nomad Reaper wygrał starcie powietrzne. To znaczy, że w państwie 375 tą eskadrę powietrzną mają na bardzo wysokim poziomie. Tutaj, tak jak widzicie, kolejne double rally, tym razem Henrik oraz Rico. I tutaj jest już troszeczkę mniejsza różnica czasu, ale pół minuty to w dalszym przypadku wieczność. W State of Survival, biorąc pod uwagę, jak szybko można przyspieszyć marsze.
Ostatnio jak pokazywałem, to mieliśmy stratę do państwa 375, teraz mamy już przewagę, która rośnie z tego względu, że i trzymamy środek, i trzymamy jakieś budynki, obiekty wzmocnione. Po pierwszym uderzeniu zostało 1 600 000, więc to jest całkiem dobry wynik. Drugi marsz dopiero idzie, więc tutaj jeszcze każdy z głównych wypełniaczy rajdów ma szansę się uzupełnić swój garnizon, swoje marsze w garnizonie. I to jest bardzo fajne, że tutaj w sumie na tej szarej ziemi te marsze idą troszkę wolniej, bo można lepiej zareagować. I tak jak widzicie, mimo że mamy mniej żołnierzy w środku, to 2 080 000 wygrało przeciwko prawie 2,4 miliona żołnierzy, tylko trzeba szybko dosłać, już się spóźniłem, swoje oddziały, żeby uzupełnić stack. I tutaj się odbiłem. No trudno. Wieże, i to jest bardzo dobry prognostyk na przyszłość, wieże praktycznie nie były przyjmowane przez państwo 430, no bo wieże nie dają punktów państwu, więc kiedy my skupialiśmy się na stolicy, to nasi sojusznicy z państwa 430, czyli głównie ROW i WTF, skupili się na budynkach wzmocnionych, generując po prostu punkty dla sojuszu. Po drugiej rundzie tak to wyglądało, więc na pierwszym miejscu tam była już bardzo mała różnica, RIP SSP, ROW WTF jako drugie sojusze, potem SOB z 375 i SUR z 430, więc widać to zaangażowanie jakby było bardzo mocno po naszej stronie. To już jest końcówka, ponieważ trzecia runda wyglądała bardzo podobnie jak pierwsze dwie, więc nie nagrywałem tego wszystkiego, ale chciałem Wam pokazać, jak to wygląda. 193 000 do 141, czyli te wyniki w każdej rundzie były bardzo podobne, aczkolwiek po prostu z czasem te sumy się sumowały i wyglądało to już tam troszeczkę dysproporcja się utworzyła. Więc mamy 648 000 do 369 000. Dosyć dużo, ale to też pokazuje zaangażowanie obydwu ekip. Tutaj nie było kogoś, kto rezygnował na przykład po pierwszej czy drugiej rundzie. Nie było takiej sytuacji, że ktoś zobaczył, że dobra, oni są silni, więc olewamy sprawę i mamy wolną sobotę. Tutaj faktycznie każdy walczył do końca. I to mi się bardzo podobało, bo to był bardzo aktywny mecz. Mógł się skończyć różnie, na szczęście skończył się pozytywnie dla nas. Wygraliśmy i fazę przygotowań, i fazę wojenną State vs State. Na szczęście dla mnie i dzięki dobrej koordynacji w zespole odbyło się bez żadnych ofiar. Także jest to kolejny State vs State, który mogę zaliczyć do udanych dzięki pełnej współpracy całego naszego państwa.